Nie zawsze jestem rakiem, ale kiedy już jestem, to wysyłam o 3:00 nad ranem SMS-y o treści. Ann, widziałam Jimina na żywo. Tak, ona naprawdę tak robi. Nagrywamy dzisiaj dla Was bardzo specjalny i wyjątkowy filmik. Zupełnie inny niż te, które do tej pory pojawiały się na naszym kanale, ponieważ od pewnego wydarzenia w naszym życiu, bardzo ważnego wydarzenia, minęło już 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy i chciałybyśmy ujawnić prawdę, coś Wam powiedzieć, coś, co przez te 9 miesięcy ukrywałyśmy, ale niestety pewne wydarzenia, które się wydarzyły w ostatnim czasie, sprawiły, że już dłużej tego ukrywać nie możemy i musimy Wam w końcu powiedzieć, bo jest już Was 18 000 i jednak nie chcemy zawieść tych widzów, których już teraz mamy, a zawsze staramy się spełniać Wasze prośby i dbać o to, żeby na tym kanale panowała taka dobra atmosfera, także podczas jednego z naszych Q&A prawda wyszła na jaw i to zauważyliście, pojawiło się dużo komentarzy, dużo próśb, żebyśmy tą sprawę wyjaśniły. Także dzisiaj nadszedł ten dzień, po takim długim okresie czasu, bo ta sprawa, o której mówimy, wydarzyła się w czerwcu i w końcu zebrałyśmy się, żeby nagrać, usiąść i nagrać dla Was ten filmik. Jak już mówiłam, bardzo ważny i pewnie bardzo trudny dla nas filmik. Więc dzisiaj nagrywamy w końcu po wielu Waszych prośbach relację z koncertu BTS! Otóż naprawdę 9 miesięcy temu byłyśmy na koncercie BTS, dokładnie był to KCON 2 czerwca i było tam oprócz BTS jeszcze 5 innych grup i było to SHINee, FT Island, IOI, FX i Block B, ale jakimś takim dziwnym trafem właśnie pod Q&A, od którego cały ten pomysł się zrodził, nie było żadnych pytań jak i kiedy byłyście na koncercie SHINee, tylko wszystkie brzmiały jak to i kiedy byłyśmy na koncercie BTS. My już kiedyś oprócz vloga, który pojawił się z KCON, nagrałyśmy taką relację, ale ona nigdy na naszym kanale się nie pojawiła i tak myślałyśmy, że w sumie trochę dziwnie jest poruszać ten temat 9 miesięcy po, ale na ostatnim konwencie, kiedy mówiłyśmy o różnicach między koncertami w Polsce a za granicą, między innymi właśnie tym w Paryżu, to tak też jakoś bardziej się zainteresowaliście tym tematem i zadałyśmy Wam pytanie, czy chcielibyście taki filmik właśnie z naszymi wrażeniami z koncertu BTS zobaczyć i to pytanie jakby odbiło się wielkim zainteresowaniem i dużo osób naprawdę było zainteresowanych takim filmikiem, także teraz po 9 miesiącach zamierzamy Wam opowiedzieć, jak było na koncercie BTS w Paryżu. Zacznijmy od tego, że to był pomysł bardzo spontaniczny, bo Ann na przykład pojechała ze względu na SHINee, które już miałyśmy okazję widzieć w tym wypadku drugi raz, ale to jest SHINee, więc to trzeba oglądać, a ja jechałam ze względu na FT Island, bo to jest zespół, który ja kocham od początku, odkąd jestem w K-popie i po prostu to, że oni przyjechali do Europy i mogę ich zobaczyć, to było coś niesamowitego, szczególnie, że czekałam na ten koncert naprawdę długo, więc się zebrałyśmy w sobie, kupiłyśmy bilety po małej wojnie, jeżeli chodzi o bilety, bo dopiero przy drugiej turze i pojechałyśmy do Paryża. Warto zaznaczyć, że KCON jest, jak sama nazwa w sumie wskazuje, jakimś konwentem i zdecydowanie różni się od tego, co możemy zobaczyć w Polsce, bo niestety nawet na największy Pyrkon albo Magnifikon w Polsce nie przyjeżdża cały najważniejszy K-pop, łącznie z SHINee, BTS i liderem Super Junior, także to na pewno było coś innego, ale jednak miało w sobie tą namiastkę konwentu, która niestety była tylko dla wybranych, a my dowiedziałyśmy się o niej chyba tydzień wcześniej. Albo nawet później. Ogólnie chodziło o to, że na taki konwent może wejść tylko 1000 osób w 2 turach po 500 każda i praktycznie nikt nie wiedział, o co dokładnie chodzi. Wiedziałyśmy tylko tyle, że na tym konwencie, takim bardziej można powiedzieć fan meetingu, będzie BTS, FX i IOI. No i jako, że my BTS już bardzo wtedy lubiłyśmy, to postanowiłyśmy, że cóż, staniemy, dosłownie staniemy, bo nie wiedziałyśmy nic oprócz tego, że pierwsza tura, czyli pierwsze 500 osób wejdzie o godzinie 10 i że wejdzie przez wejście Le Studio, z tego co dobrze pamiętam. Tak. Więc stanęłyśmy pod tym wejściem około
3:30 w nocy, co mogliście już zobaczyć w naszym vlogu, że czekałyśmy właśnie na ten konwent i wiedziałyśmy tylko tyle. Jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to na Facebooku nie było żadnych informacji. Te wszystkie agencje tam połączone, Live Nation z tym Accors Hotels, które to organizowały i w ogóle z oficjalną stroną KCON-u, to tak średnio kontakt był bardzo utrudniony. Jeżeli chodzi o ochronę, to też za bardzo tak nikt nie wiedział. Wiedziałyśmy tylko, że nie będzie numerków. Tak, podobno miało nie być numerków, a ludzi co nie miara. Tak, bałyśmy się ogólnie, że nie wyjdziemy, bo tylko 500 osób, no to wiadomo, kto po BTS się nie ustawi, aczkolwiek gdzieś koło 4:00-5:00 te numerki zaczęły się pojawiać i chodziły dziewczyny i po prostu pisały długopisem czy tam markerem numerki na rękach, bo podobno ochroniarz je o to prosił. Tak, taka plotka poszła. To faktycznie. Taka była wersja, chociaż tych numerków oficjalnie miało nie być, żadnego numerkowania. Jak chcesz stać, to stoisz, a jak nie chcesz stać, to nie stoisz. Więc ogólnie wszyscy tam mokli, siedzieli, rozmawiali w różnych językach. Tak, bo zaznaczmy, że w tamtym czasie w Paryżu była powódź. Tak, Tak. I ogólnie nikt nawet w tej kolejce nic nie wiedział. Przez kilka godzin ja się zastanawiałam i zaczęłam panikować, czy my na pewno stoimy w dobrej kolejce, Tak. bo obok była inna kolejka, która była jakoś 20 razy dłuższa od naszej, tam były tysiące osób Tak. w środku nocy. I ja się zastanawiałam, czy stoimy w dobrej kolejce i dlaczego tam się nie stoją w tej kolejce, Naszej kolejce, aczkolwiek dokładnie. tamta kolejka była do płyty i niestety osoby, które miały bilet na płytę, musiały zrezygnować z konwentu, z tego fan meetingu z BTS, ponieważ no jakby traciły swoją kolejkę na płytę i można było wybrać, albo chce się iść właśnie na to bliższe spotkanie z danym zespołem, z BTS, z FX czy z IOI, albo stać w kolejce na płytę i wtedy mieć miejsce bliżej sceny. Z czego my oczywiście nie wiedziałyśmy, nie miałyśmy pojęcia, czy będzie BTS, FX czy IOI. W sumie myślałyśmy, że będą wszystkie trzy zespoły. No to by było całkiem logiczne w Tak, sumie. bo tak to było napisane. Było napisane fan meeting, BTS, FX, IOI. Z czego jak już weszłyśmy, okazało się, że postawili tylko 7 krzeseł. I jak wiadomo, jak sobie łatwo policzyć matematycznie, tylko jeden z tych zespołów ma 7 członków. Dokładnie. I jak już to się skończyło, to już trochę tam zaraz wam o tym opowiemy, ale jak już to się skończyło, to niestety kazali nam wyjść. Także druga tura, która była na 14, dostała 2 girls bandy. Oczywiście jak kto woli, są fani tego i są fani tego, aczkolwiek myślę, że osoby, które czekały na BTS, a nie miały potem szansy ich zobaczyć, były trochę złe, a Troszeczkę. to nie było wyjaśnione, bo na przykład osoby, które wolały zobaczyć FX, a zobaczyły BTS, mogłyby poczekać na drugą turę. Tak. A niestety te 500 osób weszło i nikt nam nie powiedział, co my tak właściwie Robimy i dlaczego. pójdziemy zobaczyć. Nie to, żebyśmy się na przykład z FX nie ucieszyły, ale jednak tura na BTS wydaje nam się bardzo, bardzo dużym szczęściem. I kiedy już tam wyszłyśmy, no to już bardziej przypominało konwent. Było było jedzenie, stoiska z kosmetykami. Taka wielka, jak to była taka wielka kula do podpisów, to też było świetne. Tak, mogliście napisać jakieś pozdrowienia. Dawali prezenty. Dużo prezentów. Dużo prezentów. Ulotek, jakieś Tak. agencje turystyczne. W końcu zdobyłyśmy nasz wachlarz, który Tak. nie możemy zdobyć od kilku lat na Korea Festiwalu w Warszawie, więc pojechałyśmy po niego specjalnie do Paryża. To wyglądało bardzo podobnie w sumie jak Korea Festival w Polsce, tylko że no w zamkniętym No, tak, pomieszczeniu dokładnie. i ogólnie. A jedzenie było przepyszne. No To i, jest, no i na scenie, tak jak w Polsce, nie było zespołów coverowych i Dokładnie. jakichś tam ludowych instrumentów koreańskich, tylko BTS. Bo tam jest w nazwie tego konwentu głównie tam było Hallyu, co tam było? All Things Hallyu. Tak, All Things Hallyu, czyli po prostu, no jak widać nie ma tej tradycji koreańskiej za bardzo, czyli po prostu nałożyli nacisk na K-pop, tak jakby. Tak, i teraz opowiemy wam o samym tym naszym pierwszym poznaniu BTS przed koncertem, czyli właśnie o tym fan meetingu. I powiem wam, że miałyśmy taką żaróweczkę nad głową w pewnym momencie. Tak.
bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie właśnie na ten konwent, widzicie to jedzenie, te dziewczyny, które chodzą w hanbokach, kosmetyki, wszystko jest takie kolorowe, możecie sobie wziąć udział w jakimś losowaniu, Dają ci wziąć dużo prezentów. wachlarzyk, próbki kosmetyków, jakieś ulotki, w ogóle możecie podotykać, wszystko zobaczyć. Wszystko. Tam było naprawdę dużo takich koreańskich rzeczy. Generalnie miejsca tam nie było dużo, ale wydawało się tych rzeczy po prostu Można było mnóstwo. chodzić naokoło, ale nie tak znowu naokoło, tylko po prostu zatoczyć sobie kółeczko i pooglądać właśnie różne takie koreańskie rzeczy, to co nam się kojarzy. I na końcu tego pomieszczenia stoi scena. I nic na niej nie ma, nic. Kompletnie W sumie nic. nawet bardziej troszeczkę z boku niż na końcu. No, tak pod ukosem stoi sobie, No. nie ma tam żadnych ochroniarzy, nie ma tam mikrofonu. Jest barierka niby tam ustawiona. Tak, nie ale ma. ona po prostu tak sobie Pusta. stoi, pusta, żadnych nie było tam Świateł. reklam ani nic. I ona sobie tak po prostu stoi. No i my, że tak powiem, ominęłyśmy wszystkie możliwe atrakcje, jakie były na tym konwencie. I dość logicznie poszłyśmy pod scenę od razu pod barierkę, no bo coś się miało dziać. I stałyśmy tam w trójkę. Tak, Tam w sumie stały 3 osoby, bo... my. No my! W sumie wahałyśmy się z tego co pamiętam, czy aby na pewno powinnyśmy tu Tutaj? stać, dlaczego nikt inny z nami nie stoi. Właśnie, dlaczego nikt inny Tak. z nami nie stoi? Przyszłyśmy na fan meeting z BTS. Ja wiem, że żadnych informacji nie było. My tam z francuskiego to tak może jeden semestr pochodziłyśmy na uniwersytecie na ten I w francuski. dodatku nie było informacji, czy to aby na pewno jest BTS. Tak, i nic tam nie było. To była kompletnie pusta scena, a wokół działo się wszystko. Tak. I my stoimy pod tą A my po sceną. prostu tam stanęłyśmy i tak się zastanawiałyśmy, no w sumie. Tak. Wszędzie dookoła były te stoiska. Ktoś chodził z tacą i z jedzeniem i w ogóle i nic się na tej scenie nie działo. No i wszyscy tam te 500 osób, które z nami weszło, chodziły dookoła, bawiły się i w ogóle, a my po prostu tam stanęłyśmy. Z takim wielkim znakiem zapytania w sumie nad głową, dlaczego nikt inny tego nie robi? Właśnie. A nawet jeśli nie tutaj, to, To gdzie gdzie? indziej? Właśnie, nie było żadnego przejścia do innej sali, bo się pamiętam, rozglądałyśmy się, Tak, bo ta zastanawiałyśmy. scena to była takim kwadratem. Takie malutkie takim, po no prostu. wiecie, no jak BTS weszło, no to oni się tam akurat zmieścili. No To dokładnie. był taki kwadrat, no i w sumie tak też nie wiedziałyśmy co to będzie, czy oni będą mówić, czy oni będą coś śpiewać, czy oni będą Stać, dobrze wyglądać. raczej by tam nie zatańczyli, No, bo to był taki no tak. kwadrat, no więc, Czy wiesz, jakby się tam... no, ale można było podejrzewać, że w sumie tam się nic nie będzie działo. Bo nikt nie stał z nami, tylko my. To był po prostu konwent i nas oszukali. Tak. I 500 osób weszło, żeby sobie zjeść jakieś koreańskie jedzenie. Nic nie wiedziałyśmy, Nic. okej? Nawet nie miałyśmy kogo zapytać. Nikt nie rozumiał, a więc stałyśmy dalej. I potem się zaczęło Tak. piekło. Piekło, dokładnie piekło to jest bardzo dobre określenie tego, co się zaczęło później dziać. Powiem Wam tak z ręką na sercu, że pomimo wszystkich plotek i wszystkich dram związanych z armią, ja nigdy w życiu w Polsce nie spotkałam żadnej rakowej armii albo takiej, którą bym zapamiętała, że Boże jedyne co to jest za fandom i o Matko Boska najgorszy fandom na świecie i w ogóle co się dzieje, jak można być takim rakiem i w ogóle od razu na onkologię i dlaczego BTS się dopuściło takiego fandomu, o mój Boże. I jak to jest w ogóle możliwe? Internet jest osobną sprawą, bo są oczywiście ewenementy, ale jakby na żywo fanki BTS możemy sobie porozmawiać o wszystkim. Wydawały się zawsze Jest normalne. super i ogólnie No. nigdy nie bije od nich takie Boże, opa jest tylko mój I one się nie biją nigdy. tak, i odczepcie się od niego i jak ty możesz Tak. słuchać BTS, ja tylko mogę słuchać BTS i w ogóle, albo jeszcze tylko wy możecie słuchać BTS i nie możecie Tak. słuchać i nie możecie słuchać niczego innego, bo BTS jest Tak, najlepszy na tylko, świecie. tylko BTS. Także takich osób nie udało mi się spotkać, może Do- to i lepiej. Tak, do dnia 2 czerwca. Do 2 czerwca, kiedy poszliśmy na ten fan meeting. Jak w kolejce wszystko było świetnie, bo wszyscy sobie Numerki. tańczyli, były numerki, się o te numerki jakoś tak nie kłócił, nikt się nie przepychał, chociaż my byłyśmy, nie wiem, w kolejce może 20, miałyśmy numer 70, Tak. Ale dobra, wszyscy, no. ale wszyscy jakoś się próbowali ustawić po kolei, chociaż nie wiem, dlaczego dostało się numer 70, skoro byłyśmy... Może tam wcześniej wyemigrowała jakaś grupa, nie Właśnie, wiadomo. może one zniknęły, te 50 numerów przed nami, no ale nieważne. Jak w kolejce było wszystko spoko, wszyscy sobie tańczyli, w ogóle
nie wiem, wiwatowali. Tak, tak. I wszyscy się ustawiali do Machali, kamer. właśnie machali, czy to z flagami, chociaż w sumie to chyba my tylko miałyśmy flagę. Tak, i nikt nie robił żadnych problemów. To tak Tak. pod tą sceną. Te francuskie armii albo jakiekolwiek one były innej narodowości, ale mówiły do nas po francusku, więc w sumie możemy uznać, że z Francji, one chciały nas zabić. I stanie w pierwszym rzędzie, bo jak już mówiłam, stanęłyśmy tam pierwsze. Skończyło się dla nas bardzo, bardzo, bardzo źle. Może nie tyle skończyło się źle, co naprawdę skończyło się dość niemiło i nieprzyjemnie. Znaczy może zaczęło. Tak, zaczęło. Zaczęło. Bo potem Bo to już... Jak już wszyscy ogarnęli, że powinni stać pod sceną, bo tam na tej scenie ktoś w końcu stanie, Bo po coś ona tam była mimo tak, wszystko. to zaczęło się wyciąganie z tłumu, przepychanie, Szarpanie, w- wtykanie łokci w Tak. różne części ciała. tam nie było miejsca. Ani powietrza. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, bo przecież to nie był nasz pierwszy koncert, że ludzie się pchają, przepychają i ogólnie, że nie będzie miejsca, że no nie mogę oczekiwać tego, że ktoś mnie nie będzie dotykał, tak? Tak, Albo tak. na mnie napierał. Bo Przestrzeń to prywatna. No bo to było oczywiste, że tej przestrzeni prywatnej tam nie będzie, No. ale próba wyciągnięcia z tłumu, albo szarpania, albo wręcz przeklinania na osobę, bo stoi nie tutaj, albo tam, Tak. gdzie ja bym chciała stanąć. Bo ona stoi w pierwszym i w sumie to ja bym chciała stać w pierwszym, więc niech ona stąd wyjdzie. Powiem wam, że to było piekło. Walka o to, co już miałyśmy, Tak, czyli pierwszy rząd. tak. To było piekło i jakby ignorowanie tych ludzi też się nie zdawało, a jakby nie miałyśmy też wyjścia, żeby ich nie ignorować, bo nie rozumiałyśmy, co oni do nas po francusku mówią. To po pierwsze, po drugie też w sumie ciężko jest ignorować osobę, która ci wbija łokieć w szyję. Albo buty Albo w nogi. buty w nogi. Ja po prostu z tego co pamiętam, ja się trzymałam barierki, bo miałam wrażenie, że za chwilę zostanę stamtąd wyniesiona. Tak. A najlepsze jest to, że przed nami stał ochroniarz. Tak, I w sumie ta barierka mieściła tylko ochroniarza, tak, który bardzo mało miał, miejsca. który miał ze wszystkiego bekę i robił sobie z nami zdjęcia. Tak, po prostu Po podchodził, wyciągnął telefon, robił selfie, miał Tak. bekę i szedł dalej. Miał zdjęcia z tubem, Tak, a raczej ale- zdjęcia z nami, bo stałyśmy w pierwszym rzędzie. A laski się tłukły. Tak, jeżeli chcecie dowód na ten pierwszy rząd, to teraz na ekranie pojawi się zdjęcie i jeżeli popatrzycie między naszych biasów, czyli między Vi a Jungkooka, to zobaczycie rudą i blondynkę A z raczej Polski. pół blondynki, bo Jungkook stwierdził, że jest najważniejszy i mnie po prostu połowie zasłonił. Tak, i to jest nasze zdjęcie Tak, pamiątkowe, mamy zdjęcie z nasz, BTS. nasz wywalczony pierwszy rząd. Tak, ja się dziwię, dlaczego na tym zdjęciu wyglądamy normalnie, a nie jakbyśmy się, nie wiem, jakaś próba przetrwania i tak dalej, Ale próbowałyśmy przetrwać i najlepsze jest to, że scena, a my to było wyciągnięcie ręki. Tak. I nasz palec wskazujący mógł, myślę, że spokojnie dotknąć krawędzi No, jakby się sceny, wyciągnęło. więc oni byli nad nami. Kiedy już w końcu zgasło światło i zaczęło się coś dziać na tej scenie, to wbrew pozorom nie wyszło BTS. Co znowu było takim trochę znakiem zapytania dla nas, takie stoimy tutaj, wszyscy nas pchają, gdzie jest BTS? I nagle się okazało, że zaczęli dość niewinnie, bo był pokaz hanboków i był pokaz makijażu w stylu idoli. I z tego co pamiętam, to chyba tylko tyle było. Tak, chyba tak. Mimo, że ten pokaz tego makijażu i tych hanboków był w sumie ciekawy, to mam wrażenie, że te dziewczyny i tak na to w ogóle nie patrzyły, bo ja ciągle i Ann chyba też czułyśmy ciągle te łokcie i ręce i nogi, kolana na biodrze, w ogóle nie wiadomo gdzie i jak. I nadal nic nie wiedziałyśmy, I nadal tak. bo miałyśmy straszne opóźnienie. Mhm, Bo wiecie, jakby tura na 10, a następna była na 14, mhm. a zaczęli wpuszczać dużo później. I Czas ścigał. jeszcze były te hanboki, jeszcze był ten makijaż. I tak naprawdę zaczęłyśmy się zastanawiać, czy oni w ogóle wejdą. Tak, po pierwsze nikt tam nie stał, potem nagle wszyscy tam stali, potem nagle hanboki i makijaż i co ja tu robię tak właściwie? A było ciężko. Bo jeszcze warto wspomnieć o tym, że za dużo to my nie spałyśmy, bo to był drugi dzień nasz we Francji. 2 godziny, niecałe chyba. Chyba. No, 2 niecałe Ogólnie godziny. po powrocie do Polski policzyłam, że w ciągu 4 dni spałyśmy 7 godzin.
Ale powiem wam, że... Było warto. Ale nie to nawet, że było warto, po prostu ja nie wiem jak my to zrobiłyśmy. Bo teraz to- jak śpimy po 5 godzin, a się zdarza, kurczę, albo nawet 3 godziny, jak robię dla was teorię i ja po prostu potem śpię na zajęciach, tak nie wiem jak przeżyłyśmy ten Paryż. To było 7 godzin w ciągu 4 dni. Tak, nie wiem jak to możliwe, ale w ogóle... To była ta ekscytacja, ta adrenalina. Tak, a już w ogóle spakowanie się w taką tyci walizkę to już w ogóle jest fenomen. Dalej, wracając. W końcu był jakiś znak. Zaczęli ustawiać krzesła. 7 krzeseł. Jedno po drugim. To była taka po prostu rosnąca adrenalina. Jedno, drugie, trzecie, jest ich coraz więcej. Tak, bo mogło być ich jeszcze 11. No właśnie, mogą być jeszcze Ale 11. zostało 7. I to było w sumie według mnie, to miałyśmy wtedy takie Tak. tak, doliczyłyśmy się 7, żadne inne się nie pojawiło i było takie jest To dobrze. był znak, że jednak coś będzie. Tak, Że jednak coś się wydarzy i wszyscy chyba to poczuli. tak, Ale też wszyscy byli już zmęczeni. bardzo. Bo nie tylko my czekałyśmy tam od 3 nad ranem. Szczególnie, że tam był taki ścisk, że nie dało się oddychać. Tak. My byliśmy jeszcze w pierwszym rzędzie, więc tego powietrza tam było po prostu, ale ci, co byli za nami, to ja nie wiem. A się odwróciłyśmy. Się odwróciłyśmy, Na, to była na taka... początku tam było bardzo mało miejsca. Tak, ściana powietrza taka po prostu Tak, stojąca. a potem się okazało, że tam się może zmieścić bardzo dużo osób. Którzy wzięli się w sumie znikąd. Tak, znikąd, bo ja nie pamiętam, żeby tyle. No. Znaczy w sumie to weszłyśmy Na początku. na ale początku samym, tak? Tam ten numerek 70 to niedużo znaczył, ale, 500. ale no 500 osób, które miało szansę zobaczyć BTS. Teraz Wam pokażemy takie materiały, które leżą tam gdzieś na naszym dysku od Tak. 9 miesięcy, które nam się udało nagrać. Mogą być troszeczkę worszone. Tak, Ale to chyba troszeczkę. zrozumiałe. Trochę zdjęć, które nam się udało zrobić. W Tak. sumie żałujemy, że nie poszłyśmy tam z normalnym aparatem i z normalną kamerą. Bo zauważyłyśmy, że ludzie tak wchodzili z aparatami, z Tak. plakietką prasa. Ale no jakby potem nie miałybyśmy, jeżeli byśmy nie wróciły do hotelu, to nie miałybyśmy co z tym zrobić, bo już na prawdziwy koncert by nas w tym nie wpuścili. Z tymi wszystkimi rzeczami, także te materiały mogą być takie Mało profesjonalne. średniej jakości i na pewno bez dźwięku, bo to nie miało żadnego sensu. Ale może chociaż trochę, ale jak ktoś ma słuchawki, to nie jest Tak, tam było głośno. I no to zacznijmy od tego, że weszło w końcu. W końcu trwaliście do tej części historii, kiedy na scenę weszło BTS. Pierwszy przed Hosok, nie? Tak. Tak, pierwsze to ja to wejście J-Hope'a to pamiętam, po prostu mi się po nocach śni. Po prostu Co było pamiętne wejście. kwintesencja J-Hope'a. Tak, Po prostu 100% J-Hope'a w J-Hope'ie. tak. Jeżeli robisz krak, to tylko z J-Hope'a. Tak, po prostu O, taki wesoły tak. promyczek, Marka skacze, skoczył na tą Tak. scenę jak przykopytkował. taki konik. To było naprawdę przeurocze i Tak. to był ten moment. Reszta weszła tak w miarę normalnie, z tego co pamiętam Wi wszedł ostatni i ja przez cały czas chciałam się ciebie spytać, czy ty możesz na niego spojrzeć, ale nie dało się w ogóle dogadać, bo on po prostu wbrew pozorom, dobra, pozory jak pozory, on po prostu wszedł jak taki kosmita. Naprawdę, on stanął na tej scenie, z tego co pamiętam, rozglądał się i w sumie zaczął oglądać własne palce. Okej. Dlatego ja chciałam do ciebie cały czas powiedzieć, weź zobacz na niego, przecież to nie jest normalne. Ja pamiętam, że oni weszli i w sumie nie wiedzieli kompletnie, co ze sobą mają zrobić. Tak, Czy mają stanąć, czy może mają usiąść na krześle. usiąść coś powiedzieć. Aczkolwiek jak próbowali usiąść na tych krzesłach, to okazało się, że na tych krzesłach jest za mało miejsca, żeby oni mogli tam I wejść zaczęli i się przesunąć. Któryś, już nie pamiętam, który poszedł do mikrofonu i ten mikrofon mu sięgał dotąd, Tak. a drugi dotąd. I ogólnie chyba też za bardzo im nie powiedzieli, co mają robić. I dlaczego właściwie tu mają wejść? Dlaczego tutaj są? Ale Usiadł. w końcu, jak już się przywitali, Tak, Wi mówił po francusku. tak, Wi chwalił się swoją znajomością francuskiego, zresztą później ogólnie ich większa rola na tej scenie polegała na losowaniu karteczek, Tak, dokładnie. które mogliście wypełnić przy wejściu i osoba po prostu, która tam imię i nazwisko było wyczytywane przez Wi. Naprawdę chciałabym, żeby przeczytał moje nazwisko. Tak, bo długo się zastanawiałyśmy na tym, jakbyś tak... Ja nawet w ogóle nie wiem, skąd te losy się tam wzięły. No mówię ci,
trzeba było je wypełnić przy wejściu. No tak, ale dlaczego byśmy tego nie zrobiły? Bo poszłyśmy pod scenę! No i właśnie, i potem się okazują takie kwiatki po prostu wychodzą, nie? Tak, to był nasz błąd. Ale Nie mogłyśmy wziąć udziału w losowaniu toreb podpisanych przez BTS, takich kejkonowych, bo poszłyśmy od razu pod scenę i teraz albo to jest nasz błąd, albo nasza wygrana, no bo Albo jednak- pierwszy rząd, albo nie jednak wiem. miałyśmy ich na wyciągnięcie ręki i mogłyśmy się przyjrzeć każdemu i też dlatego powstaje ten film, bo głównym jakby punktem kulminacyjnym tego filmu, który będzie zaraz, jest to, jakie są nasze przemyślenia na temat BTS na żywo. Tak, bo nas o to spytaliście, więc Tak, zamierzamy bo- o tym mówić. Bo to, co jest w internecie, te wszystkie memy, te wszystkie kraki, to wszystko, co się o nich mówi, to jest prawda. Szczególnie patrząc na wejście J-Hope'a. Tak. No jak sobie wyobrażacie J-Hope'a? To jest taki wesoły konik, takie słoneczko, Kwiatek. taki happy virus, że tak to ujmę. Tylko BTS. Taka- To nie jest dobre określenie. BTS version. No, wszyscy wiecie, o co chodzi. I on się dosłownie tak zachowywał. Jak po prostu zrobię z ciebie, wejdę i rozbawię wszystkich. I wejdę. Tak, w ogóle nie wiem. Hej wszyscy, Tutaj patrzcie tak. na mnie, jestem J-Hope'em. Tak, dokładnie tak było. I wejdę sobie tak, albo po udanie Egipcjanina, albo Tak, to było, pokopytkuję to tak było, trochę. tak. I może przymierzę tą torbę, żebyście zobaczyli, Tak, to potem tak. żebyście zobaczyli jak wyglądam. Tak, pokaz mody nagle. To był J-Hope. Może zacznijmy od Jimina. Nie będę rozmawiać o Jiminie. Dobrze, Jimina zostawimy na sam koniec. Nie rozmawiam o Jiminie. Porozmawiamy o Cookim. Cookie, moim zdaniem, do tej pory jestem o tym święcie przekonana i czasem jak patrzę na jakieś normalne filmiki w internecie, to nadal to widzę, to jest takie nieogarnięte dziecko, które nie wie co się dzieje. On miał taką minę. Siedział taki uchachany i się rozglądał, takie otwarte Tak. szeroko oczka i Miał takie, takie oczka. "O". O, dokładnie, był po prostu maknę. Tak. Był taki maknę, którego lider zabrał na wycieczkę do Dokładnie, Paryża. tylko dać mu lizaka albo Tak. watę cukrową. I on miał takie Europejczycy, Tak, Paryż. Paryż. O. Takie naprawdę dziecko, jak bierzecie do Disneylandu albo kupujecie mu lizaka i ma takie Tak, i ja się I zastanawiam, on miał taką minę właśnie takie ale ja się zastanawiam w tym momencie, jaka jest metamorfoza, bo najpierw mamy takie dziecko, a potem mamy takiego mrugającego Cookisa, który tam w choreografii w ogóle, no dokładnie, potem mruga i w ogóle jest super. Jak to jest możliwe? no to jest sztuka aktorska. To jest sztuka aktorska, tylko pytanie, czy on jest taki, czy jest takim uroczym dzieckiem, jak dla mnie jest uroczym dzieckiem. Tak, wydaje mi się, że Cookie to jest takie typowe makne. Ale takie urocze Tak, makne. za to Rap Monster jest typowym liderem. Tak. Jedyne co zapamiętałam, to, że on tak patrzył na wszystkich członków Tak, jakby I- trochę oceniał, jakby... i po prostu jak taki ojciec, który się opiekuje stadem małych szczeniaczków. Tak, trochę tak. No i oczywiście mówi po angielsku. Tak, on po prostu obserwował. Tak, obserwowanie to Obserwował. jest dobra Nie rola. robił nic szczególnego, tylko po prostu był liderem, który kontrolował sytuację. Tak. Wyniósł dzieci do obcego kraju, więc trzeba się tym po prostu zająć. Tak, i obok niego stał Jin, Mama! który robił dokładnie to samo. Dokładnie. I szczerze wam powiem, że Gina najmniej zapamiętałam z tego wszystkiego. Najmniej rzucał się w oczy tak naprawdę. Chociaż to była era Fire. Mhm. I ogólnie my się strasznie cieszyłyśmy, że Comeback z Fire wyszedł w sumie niedawno przed tym. Tak, Bo to będzie- mogłyśmy zobaczyć Fire na żywo i to było takie, o Boże, zobaczymy Fire na żywo i miałyśmy straszną fazę i ja potem w teledysku miałam straszną fazę na blond włosy Gina, ale taką, wiecie, Tak, ale czy on wyglądał świetnie, dla mnie przynajmniej świetnie w blond włosach, ale ja go w ogóle nie zapamiętałam. No bo on w ogóle nie robił nic, co by zwróciło uwagę. Tak jak J-Hope sobie robił z siebie J-Hope'a. J-Hope był w centrum uwagi na środku tak, sceny. tak dalej. V był kosmitą. Jimin mnie zdenerwował. I Suga był Sugą i tak dalej, i tak dalej. I Rap Monster, i Rap Monster, i Cookie to dziecko. Oni wszyscy coś mówili, się Tak. udzielali i w ogóle Jin istniał. Nie no, istniał, ale tak. Nie wiem, po prostu jakby nic takiego konkretnego mi się nie rzuciło Tak. w oczy. Po prostu był zbyt normalny jak to towarzystwo. Wydaje mi się, że zawsze jest zbyt nieśmiały na to towarzystwo i to mnie trochę boli, bo ja go strasznie lubię i dla mnie ma strasznie wielki talent, a on jest taki strasznie niedoceniany i najgorsze jest to,
że on nawet nie robi nic z tym. On po prostu tak ma. No to nie dziwić się, że ludzie wolą, nie wiem, powiedzmy J-Hope'a, który no zwraca na siebie uwagę i na pewno jest bardziej popularny przez to, bo robi ten cały fanserwis, niż Jin, który no po prostu stoi i, no i wygląda jakby się zgubił w tym zespole. Ale dali mu rolę we wszystkich teledyskach kluczową, więc ma trochę nadrobione. Ale my kochamy Gina. Tylko to jest po prostu takie smutne. Ale szczególnie filmiki z V-Up, filmiki z V-Up, Jin to jest po prostu takie rozchichotane stworzenie. On się ciągle śmieje. Czemu on nie był tam rozchichotanym? Nie wiem, ale on się ciągle śmieje, na tych V-Up ciągle się śmieje i nie przestaje, po prostu się brechta. Kochajcie tę księżniczkę, a my przejdziemy do Siugi, który zrujnował mi wtedy całą listę. A ja nadal. Całą. Całą. Naprawdę. No nie pamiętasz? Ja potem do powrotu do Polski mówiłam tylko o nim. J-Hope'ie! Nie, mówiłam tylko o Siudze, Wyparłam to z który po prostu wyglądał idealnie. Idealnie. Miał idealną skórę, idealne wszystko. To nie był Photoshop. To nie był No naprawdę, to nie był Photoshop. On wyglądał idealnie. Tak, Jeżeli to miałabym tak. powiedzieć, który na żywo mi się najbardziej podoba, to był to Siuga. I on po prostu tak patrzył, jakby to określić. Bardzo typowy dla siebie sposób, mi się wydaje. Był sobą. Tak. Nie był cukrem, tylko był sobą. Niekoniecznie patrzył z góry, No. tylko tak po prostu patrzył, obserwował, jakby wszystko w głowie kalkulował i oceniał. I wyglądał jak posąg. Jak posąg. W ogóle żadnej mimiki twarzy, tylko on po prostu był idealny. Rzeźbę postawili na tej scenie po prostu. Tak, może to właśnie było... Rzeźba idealna, to- Augustus D. To był manekin, ja to odkryłam właśnie. Dobrze. Został nam V. V ma idealny kolor, to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę. On jest tak masakryczny. Ale nie możesz mówić, że on jest kosmitą. No nie mówię, że jest kot, Ale jest osobowość V... Znaczy nie mówię tego w złym, bo ja kocham V, jest moim biasem, ludzie, V jest moim biasem, ale on po prostu był trochę nie w tym świecie. No. Trochę nie w tym świecie. Tak. Można tak to ująć, bo V stał najbliżej nas, tak naprzeciwko. Jakby V, Jimin i Cookie stali tak naprzeciwko nas. I V stał. Stał, Nie- obserwował. Nie to, że jego mimika się nie zmieniała, tylko on po prostu patrzył na lampę. Tak, nawet nie na ludzi, wydaje nam się. Za tłum gdzieś. Nie na ludzi. Nie wiem, wygląda jakby w ogóle Nie zauważył tych 500 osób, które stoją przed nim. tak jakby było w innym świecie trochę. Troszeczkę, ale był uroczy. Tak, ale później jak przyszło do tego losowania, do tego czytania i musiał tak. pochwalić się swoim francuskim. Tak, to wtedy No się to trochę... Wtedy się zamienił w Tak. drugiego J-Hope'a. Ale skoro już jesteśmy przy V, to możemy zahaczyć o temat krzyczących fanek. Była obok nas, znaczy właściwie za mną, dziewczyna. Między nami w sumie, za nami, ale między nami, tak, Tak. tutaj. No właśnie. Tak, no bo my byliśmy obok siebie, a ona stała Tutaj. tu. Była dziewczyna. Tutaj. Tak, która Krzyczała. przez cały ten fan meeting postanowiła krzyczeć do mojego ucha Tejon! Tejon! Pisk. Tejon. I ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że Błędy. wymowa ekstra super prawidłowa i w ogóle nie wiadomo co, ale dopiero Karol jakąś godzinę po tym całym wydarzeniu, kiedy już my wyszłyśmy i byliśmy w drodze do hotelu, uświadomiła mi, że jej chodziło o imię Vi. Tak. Tylko, że to nie było Taehyung, tylko po prostu Tejon. Nie dość, że zjadła G, to jeszcze zjadła H i po prostu Tejon, a nie przypominałam sobie, żeby tam było Girls' Generation nagle. Ale no, nawet nie potrafimy tego powtórzyć. To w ogóle nie brzmiało jak jakakolwiek wersja V. imienia Vi. Nie, to brzmiało po prostu jak Tejon. Tejon. Tak, i to Tejon. takim chamskim piskiem Tejon do uszu i się... Więc nawet jakbyście uznali, że można krzyczeć Tejon, to jeszcze było tak wysoko wykrzyczane i w ogóle, Tak, że tego bolało. się nie dało zrozumieć, a przynajmniej mój mózg nie zarejestrował, żeby to po prostu było Vi i on też tego nie zarejestrował. A ona się dziwiła bardzo mocno, dlaczego on w ogóle nie reaguje.
Tak, on się po prostu nie odwrócił w tą stronę. Patrzył gdzieś tam nad nami, nad lampy, coś tam i w ogóle, ale jakby nie zauważył, że ktoś go woła. Bo nie nazywa się Teo. Ale ogólnie Vi, jako że to jest mój bias, więc byłam bardzo zainteresowana tą postacią i tą kosmicką i o tą kosmiczną legendę, że po prostu go obserwowałam bardzo do pewnego momentu, ale o tym za chwilę. O tym za chwilę. A ty się już nie Nienawidzę tego. Więc obserwowałam Vi. I Vi moim zdaniem jest po prostu osobą, znaczy wydaje się na pierwszy rzut oka, osobą bardzo wrażliwą. Tak. Bardzo wrażliwą, ale też trochę Karol zrobił jego całą psychoanalizę podczas tego fanmeetingu. wyalienowaną i to słowo funkcjonuje w języku polskim, jest adekwatne. Naprawdę, on po prostu jest tak troszeczkę na uboczu. Właśnie ze względu na to, że nie patrzył na ludzi, na nas w ogóle, jakby nie zauważał tego tłumu, ale mimo wszystko tam był. I to, co widzimy zawsze w tych filmikach, jak on się wydurnia i tak dalej, to było dla mnie coś niepojętego. Po tym pierwszym wrażeniu, że tak powiem. Znaczy, nie uważam, że on gra. Żeby nie było, nie uważam, że on gra, tylko mam wrażenie, że jest osobą, która musi się po prostu otworzyć. Umarłaś? Zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś. Może faktycznie tak było. Ja z kolei praktycznie nie zwracam uwagi na swojego biasa. Którego? J-Hope'a? Nie, na Jungkooka. No Tak. było takie urocze dziecko, ale jakby obserwowałam wszystkich Tak. i nie mogłam się nadziwić, jak oni wyglądają na żywo. Tak, ale to nawet nie było to, Bo że... oni byli strasznie blisko byli. Jak stali na krawędzi, no to byli nad nami, tak? O, no. I mogłyśmy zobaczyć i błagam was. Oni wyglądają na żywo idealnie. Ja po prostu się zastanawiam, jak to jest możliwe. Ja nie mówię tego jako armii, która uważa może, jaki mój opa jest piękny, tylko no, biorąc pod uwagę realia i to, że wszyscy tam mówią w wybelaniu, Photoshopie i nie wiadomo czym, to oni mieli tą cerę idealną. Nie wszyscy. Tylko nie pamiętam, który. Kuki chyba miał problemy ze skórą. Tak, chyba Kuki. Chyba Kuki miał tak zwane bruzdy. No. Pod makijażem. Ślady po niedoskonałościach. Ale błagam was, no zobaczenie tego na żywo, tak blisko, no to dla mnie wtedy tak, to był temat do analizy. Tak, zanalizujmy BTS jeden po drugim. Pod względem cery. Pod względem ceny. Albo porównanie na żywo, a na zdjęciach. W sumie to o tym miał być ten filmik, no ale To nieważne. by było ciekawe. Ale przejdźmy do mojego ulubionego członka, czyli Jimina. Nie rozmawiam o nim! To jest nasza ulubiona historia. Zdecydowanie. Ponieważ, jak już mówiłam, Vi, Jimmy i Cookie byli najbliżej nas i jakby po tej naszej stronie sceny, tak bardziej z boku, były dwa krzesełka, nie Cookiego, Jimina i Vi. I Jimin siedział tak z boku, na samym rogu. Tak, ale jak to Jimin, bardzo dużo dziewczyn krzyczało No, Jimin i piszczało Jimin. Nawet ta laska, która była tutaj, piszczała Jimin. Więc już nawet nie Taeyeon, tylko Jimin, ale może chodziło jej o tę drugą Jimin, więc ja nie wiem, co to był za fan meeting w końcu, ale krzyczeli wszyscy Jimin. Wszyscy. Ale że Jimin wyglądał na tym wydarzeniu w życiu dziwnie, znaczy nie to, że dziwnie, po prostu mnie zatkało. Zatkało mnie zatkało po prostu. To była mała perfekcja. Mała? To był jest taki malutki. No bez przesady jesteś... No, ale on wydaje się strasznie, on ma po prostu krótkie nogi. I to było widać, szczególnie jak te nogi macie naprzeciwko twarzy. A, tak. To widać, że są Okej, krótkie. to widzicie, do czego przechodzimy. Nogi naprzeciwko twarzy. Malutkie. Już. I Jimin siedział. Siedział. Więc stwierdziłam, no, że trzeba patrzeć się na wszystkich, to trzeba się patrzeć też na Jimina, szczególnie, że wyglądał perfekcyjnie. Naprawdę. Ja nie wiem, jak to się stało. To ten moment w życiu, kiedy ja stwierdziłam, że jego szczęką można kroić chleb.
to trzeba zobaczyć na żywo, bo po zdjęciach to nie uwierzycie. No właśnie, bo na zdjęciach zawsze był taki trochę tutaj, tu jakieś to, tutaj coś tam, wcześniej był taki chubby trochę i w ogóle, a tutaj nagle perfekcja wychodzi, czarne włosy, biały strój w ogóle i tak dalej, uśmiecha się do A tych... wiecie, jak działa biały strój na mężczyzn? No i jako, że te wszystkie dziewczyny piszczały, no to on chcąc, nie chcąc, musiał jakoś na to reagować, chociaż wina tej on nie reagował. Więc Jimin reagował, no i się patrzył, to tutaj, to tam, tu machnął do kogoś, to coś, to tu się uśmiechnął, tu se smirknął i tak dalej, i tak dalej. I potem nadchodzi bardzo przykry moment w moim życiu. Jako, że ta laska, która była tutaj, cały czas w którymś momencie zaczęła piszczeć Jimin, więc ja, jako że nie mam za bardzo dobrego głosu do piszczenia i do krzyczenia, nie mam siły przebicia, postanowiłam skorzystać z cudzego głosu. Co? A ty nie znasz tej historii? Nie. Nie wiesz, że ja to zrobiłam? Nie. Po prostu postanowiłam skorzystać z cudzego głosu. Jako, że ona piszczała Jimin, to ja w tym momencie się na niego odwróciłam i pomachałam. Jimin, tu jestem, halo, tutaj, Polska. Nie, to było nawet nieważne, że Polska, blondynka, tak. Jesteś moim biasrekerem i te sprawy, tu macham. A on spojrzał się, to fakt. Spojrzał się. I słuchajcie, Jimin z BTS mi odmówił. Tu jest moja modelka, Ja. która to widziała Tak. i może zademonstrować wam minę, która wyraża dokładnie: wiem, że mnie chcesz, ale nie dostaniesz. Uwaga, próbuję. Uwaga. Będę oceniać. Przedstawiam minę Jimina, który odmówił Karol. Dlaczego ja? On to zrobił. On to zrobił, moje serce pękło. A wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Do mnie się uśmiechnął. Potem ona do niego sekundę później dosłownie pomachała. A on się do niej uśmiechnął. Karol to bardzo przeżywa. Do tej My wam tego nie mówimy, dlatego że o mój Boże, Jimin się do mnie uśmiechnął, bo no jej się nie uśmiechnął. Jej po prostu pokazał, no sorry mała, ale nie. Może on po prostu grał trudnego do zdobycia, może jego to kręci po prostu. I od tej pory prawie jest na jej miejscu B. Właśnie przez to bycie tym twardym cimcimem. Co? Przejdźmy dalej. To jest moment, który ona po prostu uwielbia mi wytykać. Ja? Tak. A co takiego cię wytykam? No, że Jimmy się do mnie uśmiechnął. I takie tam. No tak robię. Tak, a ja wtedy chcę ją zabić, ale to już mniejsza z tym. Przejdźmy dalej. Oni mówili po koreańsku z dobieżku angielskiego, to było tłumaczone na francuski, więc wam za dużo nie powiemy, co tam się działo. Nie zrozumiałyśmy praktycznie nic Bo poza tłumaczenie francuskie, no to tak wiecie, no okej, nie? Takie dobrze, w Czechach było łatwiej na Shiny, bo czeski się jeszcze da Więc zrozumieć. za bardzo wam nie opowiemy, co tam powiedzieli. No, No i w końcu to nie trwało jakoś długo, ile to mogło trwać? Pół godziny? może troszeczkę dłużej. Oni wyszli. Dokładnie. Pożegnali się i wyszli. No I tam do tych Rap Monster spytał, czy jesteśmy po angielsku, oczywiście, czy jesteśmy gotowi Na koncert. na występ i tak dalej. Are you ready for BTS? Tak, to are you pamiętam, ready tak. for BTS? I za pisk w ogóle taki, że ogłuchłam. Ale a właśnie, wiecie co było zabawne? On to wrzasnął tak jak był na tym koncercie. Tam było 500 osób. Ja wiem, że 500 osób to dla niektórych jest albo mało, albo dużo, ale Szczególnie dla BTS, które gra dla tysięcy osób. tak, ale to było bardzo małe pomieszczenie wbrew pozorom. Malutkie. I te 500 osób to się zmieściło na takim kwadracie. No, Skompresowani bardzo ja nie byli. mówię, że to było mało osób, ale wyglądało na mało osób, a on to wrzasnął na takim wielkim koncercie. Are you ready for BTS? Najlepsze I jest to to, było naprawdę zabawne. jeszcze lepsze jest to, że ci ludzie odpowiedzieli też tak, jakby byli na tym koncercie. 500 osób wydarło się tak, że ja po prostu potem nie słyszałam kompletnie, co ona do mnie mówi. O tak, Przez- to był Przez problem. jakieś 20 minut byłyśmy kompletnie głuche. No ale warto było. No. I oni wyszli i to była bardzo ciekawa sytuacja, bo dostawili 4 krzesła, tak? Tak, i my już miałyśmy takie, Boże, następny fan meeting, Tak, będzie IOI, zostajemy. zostajemy.
no bo to było logiczne, bo my byliśmy przekonani, że w sumie zobaczymy 3 zespoły, tak? No. Ale nagle wszyscy zaczęli się rozchodzić i mówili, że musimy wyjść. Tak, ochroniarze zaczęli nas trochę spychać. Tak, i do my wyjścia. jakby zdążyłyśmy coś tam zjeść. Wiecie, Cudowne. to były takie cudowne przystawki, takie malutkie ciasteczka, albo jakieś ogórciki, Ale przepyszne, albo naprawdę. soczek, albo truskawki w czekoladzie, czy coś takiego. W sumie żałowałyśmy, że nie podeszłyśmy do tego jedzenia wcześniej i nie jadłyśmy Tak, wszystkiego. ale jakby już biorąc taką właśnie truskawkę, to pamiętam, biorąc truskawkę i chcąc ją zamoczyć w czekoladzie, w czekoladowym fondue, wyobrażacie to sobie fontannę z czekolady. Fontanna z czekolady tam była. Podszedł nas ochroniarz i powiedział, że mamy natychmiast stąd wyjść i nawet prawie nas poprowadził do tego wyjścia. Bo po prostu o 14 miała wejść ta druga tura Tak. i my musiałyśmy wyjść. To było takie trochę, wzięłyśmy jakieś takie ciastka po drodze, tylko i do Tak. wyjścia. Ale to było naprawdę, widać, że opóźnienie potraktowali już z większym, bo jakby no, my nie mogłyśmy już być na tej drugiej turze. Więc wyszłyśmy. I jakby dziękowałyśmy losowi za to, że to była ta pierwsza tura i że załapałyśmy się na te 500 osób. Tak. Więc udałyśmy się do hotelu. Przynajmniej na chwilę. Na chwilę i przejdziemy od razu do koncertu i nie będziemy wam opowiadać o innych koncertach, bo to jest filmik o BTS. Ale możemy tylko szybko zaznaczyć, że te 10 000 osób stawiło się w perfekcyjną kolejkę w sekundę. Tak, Taką zawijającą. jakbyście to zobaczyli, to koncerty w Polsce to już by był naprawdę wielki szok i powinniśmy się od nich uczyć. Tak, oni się ustawili w sekundę, od razu wiedziałyśmy gdzie stanąć i nie było w ogóle wątpliwości, w którą stronę idzie ta kolejka. Tak, kolejka poszła 10 000 osób, po prostu było pół godziny i wszyscy byli w środku. Tak. Wow, naprawdę wow i żadnych numerków. Żadnych numerków, tylko to na płytę. No tak, ale płyta miała inne wejście, więc... No. I koncert ogólnie był świetny i shiny. Zakochałyśmy się po tym koncercie w Block B. Ja pokochałam całym sercem FT Island. To było bardzo zabawne, ale o tym już, czy my o tym opowiadałyśmy? Tak, cokolwiek? już tak. pewnie o tym wiecie. Tak. I Tych był przewspaniałym prowadzącym. Byli również aktorzy, których, przepraszam bardzo, ale nazwisk nie pamiętam. Ale byli. Ale warto zaznaczyć obecność też aktorów, Mhm. pani prezydent, bo to jednak był taki konwent z okazji, tak samo jak w Pradze, nawiązania współpracy między Francją a Koreą. Tak, więc pani prezydent, widziałyśmy panią prezydent Korei drugi raz. Ale idąc tam w sumie na Shiny, na FT Island i będąc już po tym fan meetingu, nie spodziewałyśmy się w ogóle, nie wiem czy to jest dlatego, że w sumie nie czytałyśmy jakichś setlistów, czy nie wiadomo czego, czy W ogóle niczego nie czytałyśmy. do nas coś nie dotarło. Wiecie, to był taki spontan, że nawet nas to w sumie To nie było wiem, takie, ale kupujemy i lecimy. to, że w ogóle koncert się zaczął o 20:01, mając się zacząć o 20:00. Widzieliście kiedyś taki koncert? Który zazwyczaj w Polsce się wpuszcza tam góra 2000 ludzi, a tutaj mieli do wpuszczenia 10 Jest 1,5 tysięcy. godziny opóźnienia, a tutaj była Minuta. minuta, Więc... a nawet może, nawet nie minuta, tylko to się zaczęło o 20:00, A ty spojrzałaś na zegarek o 20:01. tak, widzieliście kiedyś coś takiego i ten koncert zaczął się od występu BTS. Tak. I my tego się w ogóle nie spodziewałyśmy. To był koncert, to nie był koncert, to było rozpoczęcie koncertu piosenką Arirang. W sumie przez pierwsze parę sekund w ogóle nie ogarnęłyśmy, że BTS wyszło na scenę. Tak, naprawdę. Bo to było zbyt A absurdalne. oni weszli w tych samych strojach, w których byli na fan meetingu. Tak. I wykonali właśnie piosenkę Arirang, która jest takim, wiecie, nieoficjalnym hymnem Korei i to był taki początek, Tak. ich wersja i my o tej piosence wspominałyśmy już na tej kanale milion razy, naprawdę. Oczywiście wszyscy tam dołączyli do nich pod koniec Bo tej piosenki. ta piosenka to jest po prostu takie wspomnienie. Cudowna. I ja ją kocham i dla mnie to była najlepsza piosenka, jeżeli chodzi o w ogóle ten i w ogóle najlepsza piosenka BTS, po prostu płaczę jak ją słyszę i tyle wspomnień od razu mi wraca, cała ta Francja, całe wszystko i to jest po prostu cudowne, jak oni to wykonali, jak oni się tego nauczyli, jak on zrobił do tego choreografię i w ogóle ile emocji z tej piosence Matko Boska, ja po prostu tę piosenkę kocham. No, jest A niesamowita. Sporo nie ogarnęłyśmy, że to jest BTS na tej scenie. Tak. Potem było takie BTS! Wszyscy zaczęli się krzyczeć, tak? Wszyscy zaczęli wiwatować i w ogóle jakby ta piosenka nie była BTS, tak? Mhm. To był remake tej piosenki, ich wersja, więc jakby nie ogarnęłyśmy w ogóle co się dzieje. I potem nagle wyszli wszyscy. Jak to się dzieje, co oni robią i nagle wszedł
wszyscy, tak? Czyli wszystkie te zespoły, o których wspomniałyśmy, że tam Jest były. takie po prostu oficjalne rozpoczęcie, wszyscy naraz. Tak, Itek zaczął tam, wyszedł z tego tłumu po środku i No. zaczął jakby to, otworzył to, a my byliśmy takie... I zabawne jest to, że powiesiliśmy sobie naszą wielką polską flagę na barierce, Tak. na róże od sektoru, wiecie o co chodzi. I przez pewien okres czasu bardzo tej piosenki właśnie próbowałyśmy ją rozwiązać, bo Tak. okazało się, że ten pomysł troszeczkę nie wypalił. Znaczy był dobry przez chwilę, do momentu kiedy się zaczęło. Tak, bo później ta flaga zaczęła podwiewać w górę, także nic nie widziałyśmy. Po prostu tak się zrobił, takie poruszenie było, że zrobił się nagle Wiatr! I ta flaga zasłaniała nam widok. tutaj, nie? Takie... Więc powiesiłyśmy ją w czasie tej mowy powitalnej Tak. na samym dole, jakby na ostatniej Tak, rurze, także ona nie podwijała się pod nagrania i pod w ogóle widok, no bo Bo cokolwiek, nie, oczy! nie pojechaliśmy tam, aby oglądać polskiej flagi, ale... No tak, ale polska flaga była ważna i właśnie pod koniec tego koncertu Vi i Mino z Shiny sobie ją wskazali. Tak. To było dla nas takie, patrzyli centralnie na naszą flagę, pokazywali palcem. Ona była taka duża polska Z flaga. napisem Poland po koreańsku, więc Tak, to już i było takie... byłyśmy dumne z tej flagi. No, To jeżeli chodzi o interakcję BTS i naszej flagi. tak, A bo jeżeli chodzi nie... o sam występ ten już konkretny, to trwał on około ponad trochę pół godziny. Mhm. Czyli tak optymalnie na 6 grup. No bo jednak tam Całkiem. też inni występowali, ale wydaje mi się, że też inni występowali krócej, a niektórzy dłużej. Tak, I BTS było przedostatnie. tak, Shiny było ostatnie. Shiny było ostatnie, BTS było przedostatnie i wykonali oczywiście Fire, na Fire, które tak. czekałyśmy i to było Fire. Tak, to było fire, naprawdę, cała hala była po prostu on fire. Co się tam działo? Gorąco. Cały sektor, no bo miałyśmy miejsce na sektorze, bo jakby uznałyśmy, że skoro jedziemy z Polski, nie będziemy miały czasu Stanąć tam nie wiadomo kiedy. stanąć tam w środku nocy, żeby się na tą płytę ustawić i mieć, Jeszcze była jakieś, powódź. i mieć jakieś miejsce. Mówicie, to jest trudne, bo jednak trzeba najpierw No. tam dolecieć, a I potem płyta była droższa poza tym. płyta była droższa, więc uznałyśmy, że skoro lecimy z daleka, To weźmiemy jakby piosenkę. trochę dla własnego komfortu, po prostu wybrał się miejsce siedzące i co? I jakby ten cały sektor zaczął chodzić. On się zaczął ruszać. Bardzo To było przerażające. To było naprawdę przerażające. Czyli fire jak fire, BTS wszystko super, ale ten sektor cały chodził, więc było takie tutaj się bawię, a tutaj się czekam kiedy spadnę. Tak. Przed tym Fire było intro, takie prawdziwe intro z tymi Intro. wszystkimi filmikami, które się pojawiają na koncertach. To były takie jakby identyfikatory. Były coś takiego. Jak to nazwać? Po prostu były ich sylwetki na tym filmiku. Bo się zacznę zastanawiać i zrobi się źle. Byli, tak, nie dopadam do tego teorii, chociaż jakby przypominałyśmy sobie, jakie były tam piosenki, żeby wam o tym powiedzieć, to Karol zauważyła na przykład, że Jin cały czas tańczył z tyłu, za nimi. Tak. Bo miałyśmy widok z góry, więc wiedziałyśmy, że on stoi tak porządnie za nimi w tej Taki- choreografii i już oczywiście dołożyła do tego całą teorię, że Jin tak, w ogóle... nie mogę patrzeć na BTS już normalnie, zaraz zacznę Więc analizować Jina. omijając oczywiście to, było intro, tak jak na każdym w sumie występie przed tym też były różne tam filmiki na przykład z Block B i był też I Need You, Save Me, Boys with Fun i Dope. Także takie są najsławniejsze piosenki i Mhm. te, które No, na ten moment. pasowały do tego okresu, w którym właśnie tam byliśmy, czyli 9 Tej miesięcy ery. temu. Teraz bardzo bym chciała zobaczyć Not Today na żywo. No, Bardzo, naprawdę. Spring Day. Choreografia do Spring Day to jest po prostu coś... Tak. I co możemy powiedzieć o tym koncercie? Było fire. Tak. Nie mam tu na myśli piosenki, tylko ogólnie cała hala, arena była po prostu w ogniu. O tak, było widać, że ludzie przyszli na BTS. Zdecydowanie. Naprawdę. Było nawet lightsticky, były te bombki, że tak powiem, i wszystko po prostu. Naprawdę. Teksty, znali teksty, śpiewali, było bardzo głośno. Bardzo. Bardzo. Od razu wszyscy jakby się obudzili. Tak, Naprawdę. tak, po prostu tak. Widać było, ile jest tam armii. Tak, widać O, było tak. dokładnie, widać było ile jest armii. Chociaż nie powiem, FT Island też zrobiło show.
Widać było trochę, że nikt ich nie zna, jakby nie, bo jak tam Honki próbował jakoś nawiązać kontakt z publicznością i żeby coś śpiewali, to oni tego nie robili. Ale mimo wszystko po prostu rozpalił też tą arenę. Więc... Tak. Mamy nadzieję, że kilka armii, na przykład ja, się przerzuciło też trochę na FT Island. No właśnie. To było coś, co trzeba było po prostu zobaczyć na żywo, moim zdaniem. Tak. Żeby się przekonać, jeżeli ich jeszcze nie lubicie, to tak, to była energia, ale energia podczas BTS. Ja nawet nie wiem, próbowałam po prostu zapamiętać każdy szczegół i... Ale się nie dało. I oni po prostu... Oni byli wszędzie. Synchron, na żywo, Mhm. dosłownie Chociaż- taki, o którym się mówi. Przecież była jedna rzecz, którą byłam zawiedziona. Jaka? Byłam zawiedziona, ale odkryłam już teraz, po jakimś czasie, odkryłam, że to musiał być jakiś defekt jednorazowy. Głos Jimina mnie zawiódł, to pamiętasz? Nie. Mówiłam Ci potem, że wydaje mi się, że on nie brzmi tak super na żywo. Nie wychodziło mu to kompletnie. Brzmiał dziwnie, a teraz jak słucham tych filmików live, to brzmi całkiem normalnie, ale miał on potem taki moment, kiedy właśnie narzekał sam na siebie i że nie potrafi śpiewać, że nie potrafi tego zrobić, więc może po prostu wziął się tak ostro do roboty. Ale to pamiętam, zwróciłam na to uwagę, bo w sumie to w uszy się rzucało trochę. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby wokalnie... Ja ogólnie nie zwracam uwagi na takie rzeczy jak fałszowanie, bo po prostu tego nie wyłapuję. I jak dla mnie beat jest całkiem... Tak, nie było problemu z mikrofonem, a to się zdarza bardzo często. Tak. Mi się bardzo podobali na żywo, naprawdę. To było tak. I połączenie tych choreografii z tym, co oni tam śpiewają, to jest... I zmienili te białe mundurki. Tak. W końcu na takie luźniejsze stroje, co na pewno im się przysłużyło. Nie no, jakby wyszli z tych mundurkach na Aniciu, to ja bym wyszła. I jak możemy to podsumować? Poszłabym jeszcze raz. Tylko na normalny full koncert. Tak, no to nie był full koncert, ale jakby chciałyśmy się z Wami podzielić naszymi przemyśleniami co do ich charakteru, bardziej takiego... Analizy psychologicznej. No i jak się zachowali bardziej podczas tego fanmeetingu niż na koncercie, Tak, no bo kto jednak... jest kosmitą, kto jest playboyem, kto jest siugą i kto jest typowym J-Hope'em i tak. Tak, bo tak oni dalej. naprawdę tacy są. No i też mamy trochę materiałów, których nigdy nie użyłyśmy, więc w sumie A, fajnie, że chcieliście taki filmik. a szkoda by było w sumie się nimi nie podzielić. Tak. Więc się dzieli. I już mamy nadzieję, że jak będą pojawią się pytania, kiedy widziałyśmy BTS na żywo, to będziemy mogły po prostu podlinkować do tego filmiku Tak, właśnie wtedy, 2 czerwca, 2016 roku. Paryż, Europa. Ziemia. Ale ogólnie uważamy, że miałyśmy ogromne szczęście, szczególnie jeżeli chodzi o ten fan meeting, bo wiemy, że ludzie za to płacą bardzo dużo, żeby pójść na takie fan meetingi, a my po prostu wstałyśmy o 2:30 i poszliśmy pod arenę i miałyśmy jakiegoś takiego ogromnego farta, że nam się udało, więc to było takie wow. I miałyśmy też szczęście, że udało nam się zdobyć bilety, bo w porównaniu z tymi cenami, które są w Polsce na jeden koncert, my miałyśmy tak naprawdę 6 mini koncertów plus fan meeting z BTS. Także już możecie sami ocenić, co byście woleli. Szczególnie, że w tym momencie był też koncert BAP w Polsce. Tak, jestem bardzo ciekawa, jakie ceny będą na taki full koncert BTS w Polsce, czy tam ogólnie w Europie, powiedzmy w Paryżu czy w Berlinie, tak? Bo to są takie najbardziej prawdopodobne, Albo Londyn. prawdopodobne miasta, też może być Londyn, ale no wiecie. Pożyjemy, zobaczymy, mam nadzieję. Ja już zaczęłam planować, co zrobię na następnym fan meetingu z BTS. Tak, obie zaczęłyśmy to planować, bo już po prostu nie wyrywam z tymi teoriami. Tak. I chciałabym się dowiedzieć, co oni mają na myśli, to wszystko robiąc, bo przecież człowiek może zwariować. Ona ma tyle pytań, a ja po prostu chcę sobie kupić, bo ja miałam PDF-a, chcę sobie kupić Demiana, pójść tam i żeby mi to podpisali. Myślę, że Twój cel jest prostszy do osiągnięcia. No właśnie, bo myślę, że na Twoje pytania nie znają odpowiedzi. Dobrze, ale jeżeli Wy macie jakieś pytania do nas, albo chcecie coś podsumować, albo chcecie nas ewentualnie zabić za to, co powiedziałyśmy, Nie. to pamiętajcie, że po pierwsze, my jesteśmy armią,
Więc nie możemy hejtować same siebie, nie możemy też hejtować BTS. Tak, Znaczy możemy, oczywiście konstruktywna krytyka jest zawsze na miejscu. aczkolwiek no, nie zrobiłyśmy tego w tym filmiku, chyba że nie zauważyłyśmy. I podzieliłyśmy się z wami naszymi wrażeniami, wy tego chcieliście, Jimmy odmówił Karol. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, my na nie od razu odpowiemy. Możecie dać też łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał i obejrzeć milion filmików z historiami, które pojawiają się na Wszędzie. naszym kanale. Także dziękujemy wam za zainteresowanie, za I dotrwanie do końca, tak, jeżeli to jest spędzenie w z ogóle nami możliwe. czasu takiego długiego trochę. I do zobaczenia w następnym filmiku Ewentualnie po następnym koncercie BTS. w Rybniku. Tak. Albo w Katowicach. Czemu w Katowicach? No nie wiem. W Aha. Spodku? W Atlasarenie w Łodzi przez ten... Nie jestem sam i nigdy więcej już nie zobaczę Eljo w tej grupie. Dlaczego? Będę robić raczka. A ty mówisz, że ona tak naprawdę tak robi. Jestem dziewnicą, jestem dziewnicą, jestem dziewnicą. Fire! Czego chcesz zacząć? Od wstęp. Już mamy. Nie, to był prawstęp. Ho. Ho. Fa. Yeah. Teraz mi przykro. Pomysł na ten filmik zrodził się w momencie, kiedy robiliśmy Q&A i pojawiły się wasze pytania. Nie to nie byłyśmy na koncercie Seventeen. Fa, fire. Weź to wyłącz. Ciaram.